Nowoczesne miasta w krajach rozwiniętych to betonowa dżungla. Krajobraz zbudowany jest z wieżowców i przecinających rzeki mostów. Istnieją jednak miejsca, gdzie można również zaczerpnąć świeżego powietrza i nacieszyć oko zielenią. Jednym z nich jest Park Pokoju. Przebywając w parku, odczuwamy błogi, idylliczny nastrój. Jednak historia, którą on upamiętnia, mogłaby niejednokrotnie zmrozić krew w żyłach. Sam park wybudowali Japończycy jeszcze w roku 1900. Następnie 30 lat później powstała tu główna rozgłośnia radiowa. Jest to też pierwszy tajwański park zbudowany w stylu europejskim. Tajwan znalazł się pod kontrolą Japończyków po przegranej Chin w I wojnie sino-japońskiej, a było to w roku 1895 za czasów panowania dynastii Qing. Historia, z którą związany jest ten park, dzieje się ponad 50 lat później. W międzyczasie Chiny przechodziły też przez dwie fazy wojny domowej, która zaczęła się w roku 1927. Przez długi okres czasu Tajwan znajdował się pod okupacją japońską i dopiero w 1945 roku ubiegłego stulecia udało mu się uzyskać namiastki niepodległości. Niestety nowy rząd wprowadzony przez aliantów wcale nie okazał się dużo lepszy. Nowy rząd z równą zapalczywością zwalczał tak samo kulturę japońską, jak i kulturę tajwańską. Wszelka własność prywatna była odbierana i przejmowana przez państwo. Nadużycia i korupcja były na porządku dziennym, a niewygodnych obywateli oskarżano o kolaborację z wrogiem. Jedna z pierwszych iskier rewolucji zapłonęła 28 lutego 1947 roku. Tego dnia policjanci z Wydziału Kontroli Monopolowej Alkoholu i Tytoniu brutalnie pobili kobietę posądzoną o szmuglowanie tytoniu. Następnego dnia demonstranci wdarli się do biura Wydziału Monopolu Tytoniowego, a potem ruszyli pod urząd prowincji. Niestety tam na dachu znajdowali się już żołnierze, którzy otworzyli do nich ogień, wskutek czego zginęło kilkadziesiąt osób. Ludzie zaczęli demonstrować w całym kraju, we wszystkich miastach. Przez kilka tygodni to rebelianci byli górą i mieli władzę w Tajwanie. Demonstracje rozprzestrzeniły się na cały kraj, ponieważ władza czuła, że wybiega to spod jej kontroli. 8 marca zdesantowała wojsko w Keelung, a 10 marca wprowadzono stan wojenny. W trakcie trwania stanu wojennego 140 000 osób zostało aresztowanych, a szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy zginęło bądź zaginęło. Wydarzenia z tamtych dni upamiętnia pomnik postawiony w parku, a obok znajduje się tablica opisująca tamte straszne dni. Można tutaj zauważyć także podobieństwo do sytuacji, która wystąpiła w Polsce po tak zwanym wyzwoleniu nas przez Sowietów, gdzie w rzeczywistości sytuacja nie była wiele lepsza niż ta za czasów wojny podczas okupacji niemieckiej. Wydarzenia z 28 lutego 1947 roku przez bardzo długi czas pozostawały w sferze tabu. Dopiero w roku 1995 zaczęto otwarcie o tym rozmawiać i stało się to też tematem dyskusji akademickich. Wtedy też 28 lutego stał się świętem narodowym Tajwanu i został nazwany Dniem Pokoju.